Zapraszam na film mabicom.pl. A oficjalnym partnerem mojego kanału są Polskie Nici. Witam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać takie oto małe breloczki. Breloczki mają około 5 cm, króliczek troszkę więcej, licząc uszy. Są bardzo proste w wykonaniu i idealnie nadadzą się na dodatek do prezentu z okazji Dnia Dziecka. Wzór na te 3 breloki będzie bardzo prosty i wzór na główkę w każdej tej maskoteczce jest taki sam. Natomiast różni się jedynie uszami. Tak jak widzimy, każde zwierzątko ma inny kształt, plus misiu ma dodatkowo jeszcze pyszczek. Do wykonania breloka użyję szydełka 2,5, włóczka jeans w kolorze takim musztardowym. Będziemy potrzebować też bazę do breloka. Ja mam akurat taką, każda inna też będzie dobra. Oraz potrzebujemy bezpieczne oczka. Moje bezpieczne oczka mają 7 mm. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Zaczynamy od magicznego kółka, w którym robimy 6 półsłupków. Zaciskamy. I rządek pierwszy mamy gotowy. Natomiast jeśli ktoś nie potrafi zrobić magicznego kółeczka, to możecie zrobić najpierw pętelkę, 2 oczka łańcuszka. Zaraz może pokażę. Robimy wtedy pętelkę, 2 oczka łańcuszka i w to drugie od szydełka robimy wtedy 6 półsłupków. To jest dla tych, którzy nie opanowali jeszcze magicznego kółeczka. No niestety magiczne kółeczko nie jest za proste w wykonaniu. Jeśli ktoś nie potrafi, to właśnie ta metoda jest idealna, że wbijamy się właśnie w drugie kółeczko, w drugie oczko łańcuszka. I wtedy widzimy, mamy również kółeczko z 6 półsłupków. Czyli rządek pierwszy to 6 półsłupków w magicznym kółku. Rządek drugi będzie to 6 zwiększeń, czyli w każde z 6 oczek robimy po 2 półsłupki. Czyli wbijamy się w pierwsze oczko, 2 półsłupki. Wbijamy się w następne oczko, kolejne 2 półsłupki. I tak do końca tego rzędu. I na końcu powinniśmy otrzymać 12 półsłupków. Mamy rządek numer 2 gotowy. Łącznie jest 12 oczek. Rządek trzeci będzie to sekwencja półsłupek i zwiększenie, powtórzona 6-krotnie. Czyli w pierwsze oczko robimy półsłupek, w drugie zwiększamy, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. Kolejne oczko półsłupek, następne zwiększamy. I tak powtarzamy 6-krotnie, by na końcu mieć 18 półsłupków. I mamy rządek trzeci gotowy. Rządek czwarty będzie składał się z 2 półsłupków i zwiększenia. Tak byśmy na końcu otrzymali 24 półsłupki. Czyli zaczynamy. W 2 kolejne oczka robimy po półsłupku i w trzecim 2 półsłupki w jednym oczku. I znów półsłupek, półsłupek i zwiększenie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. I tak powtarzamy łącznie 6-krotnie, tak byśmy otrzymali 24 oczka na końcu.
Rządek 4 jest gotowy. Rządek 5 będziemy zwiększać do 30 półsłupków. Zatem wykonujemy 3 półsłupki i co 4 oczko zwiększamy. Znów 3 półsłupki i w następnym oczku zwiększenie, czyli 2 półsłupki w jedno oczko. Powtarzamy tak jeszcze 4-krotnie. Mamy gotowy rządek 5, gdzie jest 30 półsłupków. Rządek 6 to 4 półsłupki w 4 kolejne oczka. I w następne oczko zwiększenie. 4 półsłupki w 4 kolejne oczka. I w kolejnym oczku zwiększamy. Czyli sekwencja w rzędzie 6 wygląda następująco. Mamy 4 półsłupki i zwiększenie. Powtarzamy łącznie to 6-krotnie, by na końcu otrzymać 36 oczek. Mamy 36 półsłupków. Rządek 6 jest gotowy. Teraz rządki od 7 do 12 będzie to po 36 półsłupków w rzędzie. Czyli w każde oczko robimy po półsłupku i takich rzędów robimy 6. Czyli 6 rzędów po 36 oczek w każdym. Mamy wykonanych łącznie 12 rzędów. Teraz w kolejnych rzędach będziemy zmniejszać. Rządek 13 będą to 4 półsłupki i zmniejszenie. Tak byśmy na końcu rzędu otrzymali 30 półsłupków. Czyli w 4 kolejne oczka robimy po półsłupku i zmniejszamy. Ja zmniejszam łapiąc za przednie pętelki jednego oczka, drugiego przeciągam i przerabiam. I wtedy to zmniejszenie jest mało widoczne. I znów 4 kolejne oczka po półsłupku i w 5 zmniejszamy. I tak powtarzamy dookoła rzędu. I mamy wykonany rządek 13. Rządek 14 będą to 3 półsłupki i zmniejszenie, czyli łącznie rządek zmniejszamy do 24 półsłupków. Czyli 3 kolejne oczka robimy po półsłupku, a następnie zmniejszenie. Znów 3 półsłupki w 3 kolejne oczka i zmniejszenie. I tak powtarzamy dookoła rzędu. I mamy wykonany rządek 14, gdzie w rezultacie mamy 24 półsłupki. I tutaj to jest dobry moment, żeby włożyć bezpieczne oczka. Bezpieczne oczka możemy sobie tak naprawdę włożyć w takim miejscu, które będzie nam najbardziej odpowiadało. Ja tutaj wkładam
w okolicach 10-11 rządka. U misia może troszkę wyżej. Czyli tutaj mamy rządek 14 wykonany, 13, 12, między 11 a 12 włożę akurat u misia, a w przypadku zajączka i kotka jest to między 9, 10, 10, 11, w zależności jak Wam się bardziej podoba. Tutaj u misia, tak jak mówiłam, mam 11, 12. U kotka tutaj jest między 10 a 11 i wtedy wygląda tak. Odległość między jednym okiem a drugim to u mnie to jest 5 oczek. Wkładamy zabezpieczenia. Ja dla pewności zawsze sobie jeszcze końcówkę przypalam zapalniczką i spłaszczam. Wtedy mam pewność, że faktycznie to oko mi nigdzie nie wyjdzie przy użytkowaniu przez zazwyczaj dzieci. Dlatego podpalamy, spłaszczamy i wtedy to oko siedzi bezpieczniej. Jak mamy włożone oczy, możemy również sobie już trochę wypełnić. Póki mamy jeszcze taki nawet większy otwór. Ja wypełniam tutaj zawsze jeszcze trochę tylko, żeby łatwiej było też robić kolejne rzędy, żeby nie było za bardzo zbite. Rządek 15 będą to 2 półsłupki i zmniejszenie. Zmniejszamy w tym rządku do 18, czyli w 2 kolejne oczka robimy po półsłupku i z 2 kolejnych zmniejszenie. I znów 2 półsłupki i zmniejszenie. I tak łącznie powtarzamy 6-krotnie. Na końcu otrzymujemy 18 oczek. Rządek 15 jest gotowy. Rządek 16 to zmniejszenie do 12 półsłupków w rzędzie, czyli naprzemiennie będziemy wykonywać półsłupek i zmniejszenie. I znów półsłupek i zmniejszenie. I tak zmniejszamy do końca rzędu, tak żeby mieć 12 oczek na koniec. I mamy gotowy rządek 16. Teraz to jest odpowiedni moment, żeby wypchać sobie tą główkę już tak maksymalnie, póki jeszcze mamy taki otwór, żeby się dobrze wciskało tą kulkę do środka. Tu wypychamy już wedle uznania. Jak ktoś lubi mieć zbite bardzo maskotki, to dajemy więcej. Jeśli takie bardziej miękkie, to wtedy wiadomo odpowiednio mniej. Tylko nie możemy dać też za mało tego wypełnienia, żeby później po ewentualnym praniu jeszcze coś zostało w tej główce. Myślę, że tyle będzie wystarczająco. Wykonujemy rządek numer 17. Rządek 17 to będą same zmniejszenia. Mamy 12 oczek, teraz chcemy otrzymać 6. Zatem robimy 6 zmniejszeń. I zmniejszamy 2 kolejne oczka. Rządek kończymy
robiąc oczko ścisłe, przeciągamy, zostawiając troszkę dłuższą nitkę, bo będziemy teraz wrabiać brelok. Do wrobienia polecam igłę z maksymalnie jakimś dużym oczkiem. Czyli nawlekamy igłę na końcówkę i brelok będziemy łączyć w ten sposób, że zamykamy jednocześnie ten otwór i obrabiamy brelok. Czyli wbijamy się dwa jakieś oczka, przeciągamy w ten sposób dwa kolejne oczka. Przeciągamy i mamy już otwór zamknięty i brelok sobie jeszcze obrobimy parę razy, tak żeby mieć pewność, że faktycznie mocno się on będzie trzymał, czyli wbijamy się z jednej strony, z drugiej, tak kilkukrotnie, wtedy będziemy mieć mocniejsze łączenie. I bazę breloczka mamy połączone z główką. Chowamy sobie później tą wystającą nitkę i główka jest gotowa. Teraz przejdziemy do robienia uszu. Najpierw zaczniemy od uszu i od razu pyszczka dla misia. Zaczniemy od uszu. Wykonujemy magiczne kółeczko, a w nim 6 półsłupków. Zaciskamy kółko. W rządku drugim zrobimy 6 zwiększeń, czyli w każde z tych 6 oczek wykonujemy po 2 półsłupki w jednym oczku i otrzymamy wtedy 12 półsłupków. Rządek trzeci to 12 półsłupków, czyli robimy półsłupek w każde oczko. Mamy wykonane 12. Tu tą niteczkę możemy sobie schować, w środku odciąć. A rządek czwarty będą to 2 półsłupki i zmniejszenie powtórzone 3-krotnie, by na końcu otrzymać 9 oczek. Czyli robimy 2 półsłupki, po półsłupku 2 kolejne oczka i zmniejszenie. I znów 2 półsłupki, zmniejszenie i 2 półsłupki i zmniejszenie. Robimy oczko ścisłe, odcinamy. Zostawiamy też troszkę dłuższą nitkę do przyszycia. I ucho misia jest gotowe. Teraz zrobimy jego pyszczek. Pyszczek robimy w jakimś kontrastowym kolorze. Ja tu mam taki kremowy. Zaczynamy od zrobienia magicznego kółka, a w nim 5 półsłupków.
Zaciskamy i rządek pierwszy mamy gotowy. Rządek drugi to 5 zwiększeń, czyli w każde oczko robimy po 2 półsłupki. Rządek trzeci to półsłupek i zwiększenie wykonane 5-krotnie, byśmy mieli na końcu 15 oczek, czyli robimy półsłupek w jednym oczku, a w drugim zwiększenie. Półsłupek w kolejnym oczku, w następnym zwiększenie. I tak do końca rzędu. Mamy wykonany rządek trzeci. Rządek czwarty to 15 półsłupków. Zatem wykonujemy półsłupek w każde oczko. Oczko ścisłe. Zostawiamy również troszeczkę dłuższą nitkę do przyszycia pyszczka. I pyszczek mamy gotowy. I tak zakończyliśmy elementy misia. Teraz przejdziemy do wykonania uszu kotka. Uszy kotka zaczynamy od magicznego kółeczka i w magicznym kółeczku 4 półsłupki. Zaciskamy. Rządek drugi to półsłupek i zwiększenie wykonane dwukrotnie, byśmy na końcu otrzymali 6 półsłupków, czyli w pierwsze oczko półsłupek, w drugie oczko zwiększenie, trzecie oczko półsłupek i w czwarte oczko zwiększenie. Tak otrzymaliśmy 6 półsłupków w rzędzie drugim. Rządek trzeci to 2 półsłupki i zwiększenie i będziemy tu zwiększać do 8, czyli robimy po półsłupku w 2 kolejne oczka i w następnym oczku zwiększenie. I powtarzamy jeszcze raz, czyli 2 półsłupki i zwiększenie. Mamy łącznie 8 półsłupków. Rządek czwarty to 3 półsłupki i zwiększenie, powtórzone dwukrotnie i na końcu trzymamy 10 oczek. Czyli mamy w 3 pierwsze półsłupki robimy po półsłupku, a w czwartym zwiększamy. I jeszcze raz 3 półsłupki i zwiększamy. Mamy gotowy rządek czwarty. Rządek piąty to 4 półsłupki i zwiększenie. Zwiększamy. Znów 4 półsłupki. I zwiększenie. I tak otrzymaliśmy 12 półsłupków. Oczko ścisłe, zamykamy, zostawiamy dłuższą nitkę do przyszycia. Tą ze środka albo chowamy w środku, albo odcinamy. I ucho w wersji dla kota jest gotowe. Teraz zrobimy ucho dla królika.
Zaczynamy również od magicznego kółka i 4 półsłupków. Zaciskamy. Rządek drugi to półsłupek i zwiększenie wykonane dwukrotnie, by na końcu otrzymać 6 półsłupków. Czyli w pierwszy robimy półsłupek, w następnym zwiększamy, kolejny półsłupek i w ostatnim zwiększamy. I mamy w tym rzędzie na końcu 6 półsłupków. Rządek trzeci to zwiększenie do 8, czyli robimy 2 półsłupki, a w trzecim zwiększenie. Dwa półsłupki i zwiększenie. I mamy wykonane 8 półsłupków w tym rzędzie. Rządek czwarty to 3 półsłupki i zwiększenie do 10. Czyli robimy 3 półsłupki, 3 kolejne oczka i zwiększenie. Trzy półsłupki i zwiększenie. I łącznie w tym okrążeniu mamy 10 półsłupków. Rządek piąty to 4 półsłupki i zwiększenie. Czyli w 4 kolejne oczka robimy po półsłupku, a w piątym zwiększamy. Znów 4 półsłupki i zwiększamy. I otrzymaliśmy teraz 12 półsłupków. Rzędy 6, 9 to po 12 półsłupków. Zatem wykonujemy teraz 4 rzędy po 12 półsłupków. Zakończamy oczkiem ścisłym i ucho dla królika mamy gotowe. Jak będziemy przyszywać ucho, najłatwiej jest sobie tutaj u dołu spłaszczyć, żeby nadać ładny kształt taki króliczy. Teraz wszystkie elementy składamy razem. Dla zajączka wyszywamy tylko nosek, dla kotka wyszywamy nosek, wąsy, dla misia pyszczek, doszywamy nosek, możemy brwi zrobić dla każdego, bądź białą nitką, tak jak tutaj, otoczyć oko, żeby było bardziej kontrastowe. I mamy fajne breloczki do plecaka, kluczy, torebki. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne filmiki w moim wykonaniu. Pozdrawiam, Martyna z Mabiką.